Serdecznie zapraszam do odcinka 146 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Kabaliści reaktywacja część 2. W poprzednim 145 odcinku opowiedziałem o udziale Żydów w rewolucji angielskiej z XVII wieku. W tym odcinku opowiem o Bibliotece Bodleiańskiej i sektach z XVI i XVII wieku. Jak wspomniałem wcześniej, Żydzi chcieli zakupić od Olivera Cromwella Bibliotekę Bodleiańską. Czym była ta biblioteka dla Żydów i dlaczego chcieli ją mieć na własność? Biblioteka Bodleiańska została założona w 1602 roku na angielskim Uniwersytecie Oksfordzkim, ale jej poprzedniczka istniała już od 1320 roku. Po bibliotece zachowały się zakrystia i sala spotkań dla Kościoła Uniwersyteckiego Świętej Marii Dziewicy. Gromadzono w niej od dziesięcioleci rękopisy i kopie dzieł klasycznych, a wśród nich bezcenny zbiór ponad 281 rękopisów zawierający m.in. kilka ważnych tekstów klasycznych podarowanych bibliotece przez Humphrey'a, księcia Gloucester i młodszego brata króla Henryka V. Jednakże około 1550 roku rękopisy zostały zniszczone na podstawie decyzji dziekana Kościoła Chrystusowego podczas oczyszczania angielskiego kościoła ze wszystkich śladów katolicyzmu, w tym zabobonnych książek i obrazów. Dopiero w 1598 stara biblioteka została odnowiona przez Sir Thomasa Bodleya, członka Merton College i dyplomaty w służbie królowej Elżbiety I. I od tego roku zaczęto nazywać ją Biblioteką Bodleiańską. Obecnie biblioteka jest jedną z najstarszych bibliotek europejskich i drugą co do wielkości biblioteką na Wyspach Brytyjskich. Biblioteka Bodleiańska, jak i jej starsza wersja, miały charakter chrześcijański i być może dlatego Żydzi chcieli ją zakupić, aby zniszczyć ślady katolicyzmu, czego dokonał prawdopodobnie za ich inspiracją dziekan Kościoła Chrystusowego w 1550 roku. Ponieważ obecność kryptożydów w Wielkiej Brytanii pomimo wypędzenia ich w 1290 jest faktem niezaprzeczalnym, całkiem prawdopodobnie, że wspomniany wcześniej dziekan należał do tego nieoficjalnego żydowskiego kręgu. Dlaczego doszło do rewolucji angielskiej w XVII wieku? Oficjalni historycy wskazują na konflikt władzy pomiędzy parlamentem a dynastią Stuartów, dążenie królów do absolutyzmu i ograniczanie kompetencji parlamentu. Jednakże rzeczywistą przyczyną wydaje się podział społeczeństwa na dwie grupy religijne, czyli Anglikanów popierających króla i Purytanów dążących do reformy Kościoła Anglikańskiego i usunięcia pozostałości katolicyzmu. Nie ulega wątpliwości, że Żydzi działający w Wielkiej Brytanii po stronie Purytanina Olivera Cromwella dążyli do obalenia króla i zniszczenia śladów twórczości chrześcijańskiej. Kolejną przyczyną rewolucji, która wybuchła w 1640, był wzrost znaczenia szlachty angielskiej i bogatego mieszczaństwa oraz niesprawiedliwy podział dóbr i istnienie monopolów. Jednym słowem, konkurencją dla Żydów stała się szlachta i bogaci mieszczanie, a niesprawiedliwość w podziale dóbr i monopole stanowiły tylko pretekst do wywołania rewolucji. Król Karol I został ścięty 30 stycznia 1649 w Londynie i jeden z powodów ograniczających ekspansję Żydów na Wyspy Brytyjskie został usunięty, a Purytanin Oliver Cromwell próbował otworzyć dla nich szeroko bramy. Zwróćmy uwagę, czego chcieli Purytanie. Otóż ruch ten był ruchem protestanckim, związanym z kalwinizmem
i dążył do oczyszczenia Kościoła anglikańskiego z elementów katolickich, czyli podejmował walkę z chrześcijaństwem. Wkrótce w Ameryce Północnej Purytanie założyli m.in. kolonię Plymouth i Massachusetts. Nie ulega wątpliwości, że ruch Purytan został założony z inspiracji środowisk żydowskich, gdyż atakował katolików i występował przeciwko władzy króla. Oficjalnie Purytanie propagowali surowy tryb życia, skupiony na pracy, modlitwie i studiowaniu Biblii. Potępiali rozrywki, alkohol i wszelkie przejawy zbytkowości. Jednakże pojawiają się u Purytan pewne elementy wskazujące wyraźnie na obecność Żydów w tej sztucznie stworzonej społeczności. Istotnymi elementami sekty Purytan była wiara w predestynację, czyli przekonanie, że Bóg od wieków wybrał pewnych ludzi do zbawienia, oraz uprawianie magii i czarnoksięstwa. Działania Olivera Cromwella, dążącego do ułatwienia masowego napływu Żydów do Anglii, spotkały się z gwałtownym sprzeciwem i dopiero 12 lat po śmierci Karola I w 1661 został koronowany Karol II Stuart, który za pomoc finansową udzielił Żydom pełnię praw i przywilejów. W 1688 Żydzi amsterdamscy pomogli wyprawie Wilhelma Orańskiego przeciwko Jakubowi II i dlatego Wilhelm w zamian przywiózł ze sobą do Anglii wielu Żydów. Można zatem powiedzieć, że panował w Anglii monarcha, który za swój królewski diadem był dłużny hebrajskiemu złotu. Wydaje się, że Żydzi nie mieli żadnego konkretnego planu politycznego i nie wspierali konsekwentnie żadnej sprawy, lecz tylko te przedsięwzięcia, które oferowały szansę zysku. Pomimo ich czysto materialistycznego podejścia do polityki, Żydzi nie zapomnieli o starożytnych snach mesjańskich i wkrótce powstała sekta Levelerów, głosząca hasła „Wypuść Izraela na wolność” czy „Teraz rozpoczyna się odbudowa Izraela”. Gerard Winstanley, jeden z dwóch głównych przywódców sekty, skierował list do 12 pokoleń Izraela, które są obrzezane na sercu i rozproszone po wszystkich narodach ziemi, i obiecał im Dawida, ich króla, na którego czekali. Drugi przywódca ruchu nazwiskiem Everard oświadczył, gdy został wezwany przed lorda Fairfaxa w Whitehall, że był przedstawicielem rasy żydowskiej. Pomimo że oficjalnie Levelerzy byli chrześcijanami, ich poglądy były zbieżne z bawarskimi iluminatami czy chrześcijańskimi socjalistami 2 wieki później. Uznawali Chrystusa za autora ich komunistycznych i równościowych doktryn i uważali, że Jezus Chrystus, Zbawiciel wszystkich ludzi, był największym, pierwszym i najprawdziwszym Levelerem, o jakim kiedykolwiek mówiono na świecie. Mówi się, że Levelerzy wywodzą się od niemieckich anabaptystów. Jednakże Claudio Janet, cytując władze niemieckie, wskazał, że wśród anabaptystów byli Żydzi. Poniosła ich nienawiść do imienia chrześcijanin i wyobrażali sobie, że ich marzenia o przywróceniu Królestwa Izraela zostaną zrealizowane pośród pożaru. Anabaptyści, czyli nowochrzczeńcy, są jednym z wyznań protestanckich założonych w Szwajcarii w XVI wieku. Członkowie tego ruchu odrzucają chrzest dzieci i przedmioty kultu, jak obrazy, ołtarze, budynki sakralne. Nie uznają hierarchii kościelnej oraz odmawiają pełnienia służby wojskowej. W 1525 założyli w Silikon koło Zurychu pierwszą gminę anabaptystyczną.
Pomimo wypędzenia ruch ten rozszerzył się na całą Szwajcarię i kraje Rzeszy Niemieckiej. Autor artykułów zawierających teologiczne założenia ruchu, Michael Sattler, został spalony na stosie w 1527 roku. Wkrótce Baltazar Habemeyer rozpowszechnił nauki anabaptystów na Morawach, gdzie powstały dwa skrzydła, jedno rewolucyjne, a drugie skrajnie pacyfistyczne. Skrzydło skrajnie pacyfistyczne przyjęło nazwę Huterian od imienia przywódcy Jacoba Hutera. Organizacja licząca 20 000 członków opierała się na komunistycznych zasadach. Huterianie byli zorganizowani we wspólnotach opartych na braterstwie i wspólnej własności. Podobnie jak Purytanie prowadzili skromne i zdyscyplinowane życie, poświęcając się studiowaniu Biblii. Jednakże spory dotyczące jej interpretacji doprowadziły do kolejnych podziałów. Wspomniane sekty Purytan, Levelerów czy Huterian miały wiele cech wspólnych, jak nienawiść do chrześcijan, instytucji Kościoła czy elementy z ideologii komunistycznej. Jednakże wspólnym mianownikiem były wizje mesjańskie i dążenie do przywrócenia żydowskiego Izraela. Nie ulega wątpliwości, że owe organizacje wspierały środowiska żydowskie i w kadrze kierowniczej dominowali Żydzi. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 146, w którym opowiedziałem o powstaniu sekt w XVI i XVII wieku z inspiracji żydowskiej. Serdecznie zapraszam do odcinka 147 pod tytułem Kabaliści reaktywacja, część 3.